Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie. Kontynuujemy pracę nad sobą. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mobilizacji rzepki. Serdecznie zapraszam. Kolejne spotkanie z autoterapią, kolejne spotkanie z fizjoterapeutą, ze sobą. Kolejne spotkanie, w którym będę omawiał jakąś część ciała, jak na nią patrzeć, co warto z nią zrobić, jakie dysfunkcje się mogą pojawiać, tak żeby coraz bardziej rozumieć swoje ciało, żeby coraz lepiej rozumieć potrzeby swojego ciała, co jest w dysfunkcji, co można naprawić, co można usprawnić, żeby to ciało lepiej funkcjonowało. Czas leci, zmiany zwyrodnieniowe się tworzą, ale o sprawność można dbać zawsze. Czyli niezależnie, czy jesteś 20-letnią osobą, czy jesteś 70-letnią osobą, zawsze możesz coś usprawnić. Zajmiemy się rzepką. Przednia strona stawu kolanowego. Tu zawsze idzie coś poprawić. I teraz, jeżeli masz chondromalację rzepki, to warto na tym popracować, żeby ta rzepka swobodniej poruszała się w tej okolicy. Jeżeli jesteś w sytuacji jakiejś pourazowej, był jakiś uraz, była może artroskopia, były jakieś zabiegi, są blizny, ta okolica się gorzej rusza, kolano jest sztywniejsze, tu także warto popracować nad mobilnością rzepki. Jeżeli masz jakieś kolano skoczka, biegacza, różne inne problemy, zespół przyparcia bocznego rzepki i tak dalej, wszędzie tam, gdzie tylko prawdopodobnie rzepka przestała się prawidłowo ruszać, wtedy to zadanie, które omawiam, będzie przydatne. Być może, jak masz nawykowe zwichnięcia rzepki, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta rzepka będzie Ci latać na prawo i lewo, będzie niezwykle mobilna i wtedy, broń Boże, nie mobilizuj rzepki, nie sprawiaj, żeby była jeszcze mobilniejsza. Rzepka jest mobilna w tkankach. I teraz ona jest wlana w tkanki. Trudno mi będzie pokazać to za chwilę na modelu, ja trochę wyjaśnię co i jak. Natomiast rzepka de facto jest wlana w tkanki, oblana tkankami, znajdującymi się na przedniej stronie stawu kolanowego. Za chwilę to opowiem. Na przedniej stronie dolnej części uda, górnej części podudzia. Teraz dlaczego tak ważne jest, żeby tu była swoboda? No bo przez to, że mamy tutaj chociażby powięź głęboką, bardzo silną, mamy mięsień czworogłowy, to jest tak, że jeżeli te tkanki są sztywne, to ta rzepka jest cały czas kompresowana względem kości udowej. Czyli ciągle dochodzi do dużej kompresji pomiędzy powierzchnią udową rzepki, a tą powierzchnią przednią kłykci kości udowej. Więc jeżeli tkanka na przedniej stronie ciała jest sztywna, z ograniczoną mobilnością, no to podczas wielu ruchów to napieranie rzepki względem kości udowej będzie większe i nie będzie swobody. Pewnie będzie jakieś trzeszczenie, pewnie będzie jakieś przeskakiwanie, pewnie będzie jakiś ból w konsekwencji, jakieś zmiany zwyrodnieniowe, czy chociażby zmiany w postaci chondromalacji rzepki. Więc jednym z warunków koniecznych do tego, żeby mieć sprawne kolano, jest to, żeby ta rzepka się swobodnie poruszała, żeby właśnie na przedniej stronie te tkanki, tutaj imitacją tkanek jest ta gumowa taśma, żeby te tkanki były jak najswobodniejsze i jak najswobodniej się poruszały. No i co my tu mamy na przedniej stronie stawu kolanowego? Generalnie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu widoku, do klasycznego ujęcia anatomii, gdzie niestety nie ma powięzi powierzchownej, czy tkanki podskórnej, a z nią tutaj można ładnie pracować. Nie mamy tutaj powięzi głębokiej i w ogóle to patrzenie klasyczne na powięź głęboką jest trochę archaiczne, bym powiedział. Więc nie mamy wielu struktur, z którymi pracujemy i utarło się, i tak troszeczkę będziemy w tej technice też patrzyli na to, że dużym problemem, czy głównym problemem rzepki będzie mięsień czworogłowy wraz z jego ścięgnem, czyli ta sztywność mięśnia czworogłowego, napięcie tego mięśnia, skrócenie tego mięśnia będzie sprawiało, właśnie, że teraz już nie ma taśmy, tylko mamy więzadło rzepki i mamy mięsień czworogłowy. Kiedy on jest skrócony, sztywny, napięty, to on będzie jako to, że on jest częścią tego całego układu, bo tu trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że mięsień i rzepka stanowi pewną całość, to jest razem. To nie jest tak, że tu jest sobie rzepka, ten mięsień jest tylko doczepiony. One są razem jedną całością, więc od tego, jak zachowuje się ten mięsień, ta mięśniopowięź, ten obszar, będzie zależało to, jak zachowuje się nasza rzepka. Mamy głowę przyśrodkową, mięsień obszerny przyśrodkowy, głowę boczną, mięsień obszerny boczny, mięsień prosty uda. Pod spodem jest jeszcze obszerny pośredni.
Z jednej strony nasze główne skupienie będzie tutaj na tym, żeby ta rzepka się lepiej poruszała. Ale nie będziemy tylko i wyłącznie nią poruszać, tak jak ja to teraz robię. Możesz posprawdzać u siebie, jak wygląda mobilność rzepki, w jaki sposób się ona porusza. Postaram się taki kompleks zadań tutaj wymyśleć, żeby zacząć myśleć o tej rzepce, budować świadomość tej rzepki i zaraz konkretne, fajne techniki, żeby sprawić, no właśnie, że ta relacja mięśnia do rzepki, do przyczepu, do ścięgna była coraz lepsza, czyli żeby ta rzepka coraz swobodniej chodziła. Zacznij od takiej zabawy rzepką. Kolano musi być wyprostowane. Przy zgiętym kolanie będzie ciężko. Czyli popatrz, czy ta rzepka swobodnie u Ciebie się przesuwa. Osoby, które mają nawykowe zwichnięcia rzepki, bywa tak, że jak się ich rzepkę chwyta, to można ją przesunąć dosłownie o 2-3 cm, to aż widać, że poza obrys kolana praktycznie ją przesuwamy. To znaczy, że te tkanki już są nadruchome i broń Boże tego nie rób. Więc jeżeli u Ciebie czujesz, że ta rzepka wręcz wyskakuje w bok, to tego nie rób. To znaczy, że Ty już masz ten luz i Ty tego nie potrzebujesz. Większość jednakże osób doświadcza raczej usztywnienia tkanek, skrócenia tkanek, ograniczenia zakresu ruchu w stawie kolanowym, więc u większości osób, tak jak tutaj się robi sztywno, robi się ograniczone zgięcie w stawie kolanowym, no to tak samo robi się ograniczenie przesuwalności czy tej mobilności rzepki. Przez chwilę zobacz, może w taki sposób zepchnij w jedną stronę, zepchnij tą rzepkę w drugą stronę, zobacz jak się przesuwa do góry, spójrz jak się przesuwa w dół. Teraz jeżeli u Ciebie występują jakieś problemy napięciowe, sztywność, a może masz chondromalację, to może być tak, że takie zsuwanie w dół będzie się wiązało z jakimś trzeszczeniem, przeskakiwaniem. Może się też pojawić ból w przypadku kompresji, więc jeżeli właśnie dociśniesz od góry zepchniesz ją i dociśniesz rzepkę w kierunku kolana, w kierunku kości udowej, dociśniesz, no to może pojawić się ból. No i to jest ważne, żeby za chwilę w czasie wykonywania techniki mobilizacyjnej nie wywoływać tego bólu, bo naszym celem będzie poprawa ślizgu tej rzepki, właśnie żeby ona swobodnie się poruszała, a nie kompresowanie czy prowokowanie dolegliwości bólowych. Tak jak wspomniałem, rzepka jest de facto zatopiona w tych tkankach, więc jak siedzimy w laboratorium na anatomii sekcyjnej i preparujemy tą tkankę, to ona naprawdę wygląda totalnie inaczej niż prezentują to atlasy i można de facto, trochę znowu zagramy sytuację, cały ten przód odciąć, podnieść i trzymamy taką dużą warstwę tkanek, w których wklejona, czy do których przyklejona jest rzepka. No i teraz chodzi o to, żeby poczuć bluesa, że cała ta masa tutaj tkanek, ona jest zrośnięta, ściśle powiązana, a nie tylko doczepiona do rzepki. To jest razem. Więc jeżeli ta dolna część, dystalna część mięśnia czworogłowego po więzi głębokiej w tym obszarze jest sztywna, no to i rzepka będzie sztywno chodziła. Więc tu sama praca nad rzepką, jakieś poruszanie tylko i wyłącznie rzepką może nie przynieść takiego efektu, jak praca dookoła kolana. Troczki rzepki mamy, już kiedyś o nich nagrywałem, można używać do nich narzędzi. Pewnie jeszcze nagram, myślę, że w najbliższym czasie w ogóle popracujemy nad kolanem. Spędzimy troszeczkę czasu nad sprawnością kolana, żeby można było iść do przodu z różnymi zadaniami i tak powoli zresztą usprawniać swoje ciało. Jakiś czas temu dużo czasu poświęcałem na postawę ciała. Teraz poświęcimy troszeczkę czasu, więcej czasu, uwagi na usprawnianie stawu kolanowego, a później może pójdziemy do biodrowego i tak dalej. Tak, żeby cały czas coś ze sobą robić i iść do przodu ze swoją sprawnością. Mamy troczki, czyli włókna, które utrzymują rzepkę w tym położeniu, czyli po prostu włókna po więzi głębokiej. I mamy różne włókna, poprzeczne, podłużne, więc jeżeli będziesz pocierać te elementy kostne, czyli tutaj te wszystkie elementy kostne, no to nie jesteś w stanie dotknąć bezpośrednio kości, bo na nich będą troczki. Troczki, które trzymają rzepkę. Więc jeżeli teraz weźmiesz opuszki palców i będziesz pocierać te elementy kostne, to wyczujesz, jak pojawi się takie chrzęszczenie, przeskakiwanie, tak jakby po jakiejś tareczce i mówimy tutaj o troczkach rzepki. Będzie je czuć do samego dołu, są to po prostu włókienka po więzi głębokiej. Nawet jeżeli już jesteśmy poniżej rzepki, poza rzepką, to te włókienka dalej są. One tu nie noszą nazwy troczków rzepki, bo już nie jesteśmy przy rzepce, natomiast te włókna cały czas są. Więc teraz spędź troszeczkę czasu na badanie tej okolicy, wyczucie tych troczków i jeżeli one gdzieś przeskakują i są może troszeczkę tkliwe, no to właśnie opuszkami palców, co jest dosyć konkretnym narzędziem,
wykonaj 2-3 minutowy masaż poprzeczny, czyli pocieraj te włókna. Jak wejdziemy wyżej i napniesz czworogłowy uda, czyli wykonasz ruch wciśnięcia, czy chęci wciśnięcia kolana w podłoże, napnie Ci się mięsień czworogłowy, to te dystalne części mięśnia czworogłowego przechodzą w troczki rzepki. Więc tutaj tak samo w tych dolnych częściach mięśnia czworogłowego, tu też możesz spędzić czas na pocieranie tych włókien. Głowa boczna, hop, właśnie głowa boczna i ona stopniowo przechodzi w troczki rzepki. Dużo napięć, jeszcze o tym będę mówił, szczególnie ważne dla zespołu przyparcia bocznego rzepki. To znajdujemy takie napięte włókienka. No i tu z jednej strony pocieramy włókna po więzi głębokiej, siedzimy 2-3 minutki, pocieramy, jeżeli utrafimy sztywne włókna, które są jeszcze tkliwe, wrażliwe, wtapiamy się, czyli nie przesuwamy się po skórze, tylko wraz ze skórą pocieramy te włókna, czy dystalne części mięśnia. Czyli w tej dystalnej części mięśnia, gdzie już mamy brzusiec, tu też może być tak, że jest dużo napięć, więc opuszki palców może wesprzeć jedną rękę drugą, albo wziąć narzędzie. Nagrywałem kiedyś o narzędziu, o terapii narzędziowej i tak mówiłem, jeszcze będę do tego wracał. Więc poświęć teraz kilka minut na poznawanie, badanie i masowanie tej okolicy. Możesz to robić symetrycznie, a może być tak, że wybierzesz sobie najpierw jeden obszar i go dobrze rozpracujesz, później drugi obszar i go rozpracujesz. Teraz będziemy wykonywali mobilizację rzepki polegającą na tym, że będziemy, teraz sobie wyobrażamy, w środku jest rzepka, czyli teraz te moje palce to jest rzepka, więc będziemy wykonywali to w taki sposób, że będziemy spychali rzepkę, a rzepka, która będzie spychana, de facto będzie pociągała te tkanki w dystalnej części, może w taki sposób. Mój kciuk to jest rzepka, i my będziemy tą rzepkę spychali, no to de facto nic rzepce nie robimy, bo rzepka to jest kość. Ona dalej będzie jaka będzie po tej technice, natomiast tu się pojawi swoboda, czyli tu się pojawi ta swoboda, nad którą pracujemy w tkankach. Więc teraz popróbuj taki chwyt, gdzie rzepka znajdzie się pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, czyli de facto coś takiego, hop, coś takiego, to jest oczywiście niemobilna rzepka. No, trochę się może rusza, ale w ten sposób i będziemy starali się zepchnąć tą rzepkę w dół, czyli hop, rzepkę w dół. No i nie ona jest tutaj ważna, tylko ważne są te tkanki, które się tu przyczepiają, czyli zarówno mięsień czworogłowy, jak i powięź głęboka, troczki znajdujące się dookoła. I popróbuj na sucho, czyli najpierw postaraj się wyluzować jak najbardziej i powolutku zepchnij, zepchnij, zepchnij. Za chwilę pokażę wariant też w pozycji stojącej, bo jest całkiem ciekawy i może być nawet intensywniejszy w wykonaniu. Usiądź wygodnie, oprzyj się o coś, tak, żeby nie trzeba było się napinać, więc jeżeli będziesz siedzieć w siadzie prostym, no to mogą być kłopoty, bo mięsień będzie napięty, no i nie jesteś w stanie nic wykonać. Napięty mięsień to sztywna rzepka, luźny mięsień, luźna rzepka. Wykonaj tylko zepchnięcie i cierpliwie, długo staraj się rozciągać tkanki, bo to od rozluźnienia, uwolnienia, rozciągnięcia, jak zwał, tak zwał, tkanek, rzepka będzie swobodniej chodziła. Teraz, żeby się mniej męczyć, to niejednokrotnie warto wziąć, to jest kawałek taki stary, ucięta taśma typu TheraBand, fragmencik, i w momencie, kiedy używam tego typu taśmy, to nie ma opcji, żeby mi się ręka przesunęła względem skóry, bo to jest ważne, żeby uchwycić tkanki w środku i nie ślizgać się na skórze. Więc jeżeli weźmiesz tego typu taśmę, to będzie Ci łatwiej. Czyli łatwiej Ci będzie dłużej utrzymać chwyt bez męczenia ręki. No, tu nie chodzi o to, żeby siłowo napinać rękę. Nie, to jest tylko oparcie tej ręki, jakieś tam napięcie musi być, ale ja nie muszę się dużo męczyć, więc może gumowa rękawiczka, może tego typu taśma się przydać. Hop. I trzymamy. Teraz wariant z relaksacją poizometryczną, czyli będziemy napinali mięsień czworogłowy, co sprawi, że na chwileczkę ta rzepka lekko, myślę, że to troszeczkę będzie widać, lekko się poruszy, czyli rzepka jest podniesiona przez mięsień czworogłowy ku górze. Trzymamy kilka sekund, rozluźniamy się, puszczamy i teraz możemy troszeczkę pogłębić to naciągnięcie, czyli mocniej zepchnąć rzepkę w dół. Absolutnie zero bólu, wszystko to powinno być tylko lekkie rozciąganie i nic więcej. I znowu,
lekkie napięcie mięśnia czworogłowego, to jest takie minimalne tylko napięcie mięśnia czworogłowego. Kilka sekund, rozluźnienie i puszczamy, ta rzepka jest spychana w dół. To może być tego typu chwyt, ale może też być chwyt nasadą. Jeżeli dobrze wyczujesz uchwycenie rzepki w ten sposób, czyli chwyt rzepki w ten sposób, tylko tu nie może zdominować docisk rzepki, to jest ruch poziomy, czyli tylko ruch jest poziomo względem kości, nie ma tutaj dociskania w głąb, to może być tak, że dla Ciebie bardziej stabilnym chwytem będzie chwyt nasadą dłoni, czyli tutaj podstawą dłoni i takie ruchy z relaksacją poizometryczną 2, 3, może czasami 4, 5, czyli lekkie napięcie, jeżeli tylko by coś bolało w czasie napinania, to po prostu odpuść sobie to napinanie, po prostu wykonuj ściąganie tkanek w dół. Czyli jest na kilka sekund napięcie czworogłowego, napięcie i po kilku sekundach zepchnięcie. Możesz też przy okazji powykonywać troszeczkę napinania mięśnia czworogłowego. No to jest zazwyczaj, zawsze to jest mięsień, który lubi też pracę w tę stronę. Często jednakże, bynajmniej kiedyś tak było, że często się zwracało uwagę na to, żeby był skurcz izometryczny, czyli dużo ćwiczeń izometrycznych, czy to fizjoterapeuci, czy ortopedzi zalecali po urazach, no bo to usprawnia w jakiś sposób ten układ, no ale weź pod uwagę, o czym ja teraz mówię. Mówię o tym, że u wielu ludzi występuje skrócenie i usztywnienie tkanek. I fakt, tak jak występuje skrócenie i usztywnienie, tak u wielu osób występuje ograniczenie siły mięśni. Więc mamy dwa parametry do poprawienia, no i bardzo często było tak, że tylko ten parametr uległ poprawie, czyli napięcie, rozluźnienie. Ktoś pracował nad napinaniem czworogłowego, no bo to przynosi też ciekawe korzyści, dopomaga, ale jeżeli u Ciebie dominuje sztywność, to tego typu ćwiczenie nie sprawi, że kolano będzie mniej sztywne. No tutaj zabawa w napięcia mięśnia czworogłowego może być jeszcze wzmacniana nie tylko przez wyprost, ale też przez uniesienie całej kończyny do góry, całej nogi, mówiąc po ludzku, do góry, dlatego że mięsień prosty uda jest zaangażowany także w zgięcie w stawie biodrowym, więc tu można jeszcze dopełnić dzieła, czyli oprócz napięcia na kilka sekund, hop, jest uniesienie całej kończyny i powolutku opuszczenie. Możesz sobie wykonać 3 serie po, nie wiem, 8, 10, 12 powtórzeń, czyli napięcie, uniesienie. Jeżeli nie masz siły z uniesieniem, nawet minimalnym, to po prostu wykonuj napięcia. Więc mamy już pocierania, mamy mobilizację rzepki, mamy napinanie czworogłowego. Chcemy mieć pełne zgięcie w stawie kolanowym, więc teraz pozycja wygodna, leżenie na boku i będziemy robili zbliżenie pięty do pośladka. Może coś pod głowę wygodnego. To wszystko ma być przyjemne i wygodne. Uchwyć swoją stopę w okolicy stawu skokowego. Pełne zgięcie, pięta, pośladek. No to oczywiście nie jest teraz pełne rozciągnięcie mięśnia, bo żeby mięsień czworogłowy, cały ten przód uda był w pełni rozciągnięty, to musi się też pojawić aspekt wyprostu w stawie biodrowym, dlatego że mówimy tutaj o tkankach na przedniej stronie uda. I teraz ważna rzecz, to nie może się odbywać kosztem lędźwi, czyli nie możesz za mocno wyginać lędźwiowego odcinka kręgosłupa, więc może być tak, że ten ruch zgięcia w kolanie jest troszeczkę mniejszy i nie dotykasz piętą, jeżeli masz ten mięsień sztywny. Może też tak być, to może nie jest najadekwatniejsze, że weźmiesz jakiś ręcznik albo taśmę, czyli ja sobie uchwycę tak, w ten sposób, czyli zakładamy tu jakąś taśmę w obszarze stawu skokowego, żebym ja nie musiał tak bardzo się wyginać, jeżeli nie mam pełnego zakresu ruchu, czyli za stopę ręcznik, pasek, taśma i ja będę powolutku dociągał piętę, to jest jeden aspekt, prostował staw biodrowy, czyli wypychał biodro tutaj i jeszcze ważne, co żeby pilnować przy przypadku mięśnia czworogłowego, to nie odciągamy nogę do boku, nie wykonujemy odwodzenia, bo to troszeczkę skraca te tkanki, tylko żeby one były pełniej rozciągnięte, to wręcz prowadzimy kolano do podłoża. Więc teraz jest kilka elementów. Kolano do podłogi, kolano do wyprostu, pięta do pośladka. Możesz to ćwiczenie wykonywać w formie biernej, pasywnej, choć nigdy pasywne rozciąganie nie jest tak fajne jak aktywne. I tutaj w przypadku tego typu akcji, no możesz pilnować tego, żeby wypchnąć biodro, obniżyć kolano, w ogóle cofnąć kolano
dociągnąć piętę do pośladka. Więc tu cały czas można pracować nad tym ruchem aktywnie, czyli jest wyprost, przywiedzenie nogi, wyprost w stawie kolanowym, dociągnięcie, tu ręka dopomaga. No, chodzi o to, żeby postarać się wydłużyć te tkanki na przedniej stronie uda, na przedniej stronie kolana, w ogóle regularnie tego typu ćwiczenie wykonywać, no, żeby tą elastyczność tkanek przywracać. Możesz też zrobić relaksację poizometryczną, czyli w tej skrajnej pozycji wykonać ruch, jakbym chciał wyprostować kolano. Oczywiście nie jestem w stanie, bo trzymam ręką. Napinam na kilka sekund. Biorę spokojnie wdech i na wydechu rozluźniam się i pogłębiam ten ruch. Czyli wyprost w biodrze, przywiedzenie kolana, dociskam piętę do pośladka. Hop. I za chwilę znowu wyprost w stawie kolanowym, czyli napieram swoją stopą do wyprostu. Trzymam kilka sekund. Biorę wdech i na wydechu się rozluźniam i pięta do podłogi. Biodro wypycham, kolano, stopę do pośladka, czy piętę do pośladka dociągam. 2-3 powtórzenia tego typu. Dobrze jest symetrycznie pracować, bo zazwyczaj problemy miewamy symetrycznie, nawet jeżeli jest jakieś kolano gorsze i skupiasz się na tym jednym kolanie, bo może ono kiedyś doświadczało urazów. No i bywa tak, że kolano, które doświadczało urazu, jest oszczędzane i coraz więcej chodzisz na tej drugiej nodze, to po czasie się okazuje, że pracujemy na tym drugim kolanie, czy dotykamy tego drugiego kolana, a to drugie kolano jest sztywniejsze niż ta teoretycznie, w cudzysłowie oczywiście, chora noga. Teraz to może być wygodna pozycja do pracy, tak jak powiedziałem, na stojąco. Czyli tutaj ten chwyt spychania rzepek może być bardzo korzystny, może być łatwo go wykonać. Jedyny warunek, jaki jest tutaj konieczny, to jest umiejętność ustawienia się w takiej pozycji, znalezienia takiej pozycji, w której ja nie muszę napinać czworogłowego, czyli jestem w takim balansie wychylony, oparty o swoje kolana, więc to jest, no, bym powiedział, jestem taki zaryglowany, zablokowany. Praktycznie nie muszę się w tej pozycji męczyć. I spójrz, wygląda to tak, jakbym był zmęczonym biegaczem, który skończył długi bieg i się po prostu podpiera, bo już nie ma siły. No i teraz moja ręka się opiera o rzepki i spycha rzepki w dół, a z drugiej strony pociąga ten mięsień czworogłowy, więc ręka jest wklejona. Znowu, może będzie łatwiej, jak weźmiemy jakąś taśmę, to można tego typu zadanie wykonać w ten sposób. Więc tego typu zadanie można wykonać, dołączyć je do jakiejś gimnastyki, jeżeli takową uprawiasz, jeżeli wykonujesz jakieś ćwiczenia, to czasami kwestia oparcia się, no i zadbania o to, żeby te rzepki troszeczkę swobodniej chodziły. Więc taśma na chwilę, jestem wychylony i powolutku tego typu ruchy. Trochę teraz skomplikuję, można sobie urozmaicić to zadanie, bo ja jestem w stanie biernie troszeczkę niejako, zginając staw kolanowy, wcale nie napinać czworogłowego, czy nie ma problemu. Jestem w stanie tak się wychylić, zobacz, rzepki i tak się tutaj w tej pozycji poruszają, więc jak lekko będziesz zginać kolana, to zachodzi w przeciwną stronę. Czyli ja nie poruszam tyle rzepkami, czyli nie poruszam tak bardzo rzepkami, co bardziej poruszam z tyłu kością udową i kością piszczelową. Więc jak się dobrze oprzesz o rzepki i wyczujesz sytuację, może nie każdemu się to udać, to także zachodzi ruch rzepki względem kości udowej, ale on jest troszeczkę odwrócony. Czyli ja nie skupiam się na spychaniu rzepki, tylko rzepka już jest zepchnięta, a skupiam się na swobodnym poruszaniu. Myślę, że to jest zrozumiałe, wiadomo o co chodzi. Kwestia pobawienia się. Więc jeżeli nauczysz się w tej pozycji opierać o swoje rzepki, rozciągać tkanki, czyli nie napinać mięśnia czworogłowego, to w tej pozycji też można całkiem przyjemnie właśnie tą tkankę razem z rzepką mobilizować. Zawsze jak masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, odwiedzasz lekarza, dowiadujesz się, co jest przyczyną Twoich problemów. Natomiast jeżeli już wiesz, co jest Twoim problemem, wiesz, czy możesz wykonywać mobilizację, to po prostu zacznij pomalutku. Automasaż, pocieranie włókien, mobilizacja, napinanie czworogłowego. Czyli z jednej strony myślimy o mobilizacji, ale z drugiej strony też myślimy o wzmocnieniu. Tak jak wspomniałem, w najbliższym czasie, myślę, najbliższe odcinki będą poświęcone
temu obszarowi, sprawności tego obszaru, więc różne zadania jeszcze będę tłumaczył, opowiadał, jakieś ćwiczenia wzmacniające, usprawniające ten obszar, bo nawet jeżeli nie masz problemów ze stawem kolanowym, to sprawny albo sprawniejszy staw kolanowy przyda Ci się po to, żeby nie mieć problemów ze stawem skokowym, żeby nie mieć problemów z kręgosłupem, ze stawem biodrowym, żeby po prostu swobodnie się funkcjonowało. Ruchy rozciągające, tak jak przed chwilą pokazywałem, jak najbardziej konieczne. W ogóle dobrze jest raz po raz posiedzieć z pełnym zgięciem, czyli jeżeli jest tak, że nie masz pełnego zgięcia, to pracuj troszeczkę nad tym. Ciało się adaptuje do tego, co my wykonujemy, więc jeżeli całe życie siedzisz z nogami tylko tak, na krześle, na fotelu, nie wiem, na motorze i tak dalej, no to tak Ci zostanie. Jeżeli będziesz regularnie pracować i to się nie stanie z dnia na dzień, tylko przez jakiś czas, to za jakiś czas się okaże, że masz pełne zakresy ruchów. Jak się spogląda na Azjatów, można oczywiście powiedzieć, że tak, oni są inni genetycznie w ogóle i tak dalej. Pewnie troszeczkę tak, bo i budowę włosa mają troszeczkę inną, i budowę oprawy oczu mają troszeczkę inną, ale oni bardzo dużo czasu spędzają w tej pozycji, co sprawia, że, jestem przekonany, że wiele starszych Azjatów nie ma tutaj problemów z rzepką i nie trzeba im mobilizować rzepki, no bo oni odpoczywają czy siedzą w tych pozycjach. Więc pomyśl sobie, że to, że tak wielu u nas, nie wiem jak to powiedzieć, Europejczyków, białych ludzi ma tego typu problem, wynika najprawdopodobniej z tego, że ta sprawność kolana jest inna, bo my jej nie używamy tak. A azjatyckie dziecko od małego spędza czas w takiej pozycji, później czeka tak na autobus, nagle się budzi, patrzy, że ma 80 lat i dalej siedzi w tej samej pozycji. Więc tu też docelowo pomyśl o tym, żeby popracować troszeczkę nad zgięciem. Tylko nic na siłę, nic forsującego, żadne z pokazanych tutaj ćwiczeń nie powinno wywołać bólu, z wyjątkiem, no i tu się myślę, że domyślamy, z wyjątkiem pocierania. Bo tutaj pewnym wskaźnikiem, czy warto z danym miejscem pracować, jest tkliwość i ból tego sztywnego miejsca. Więc to jest jedyny aspekt, czyli jedyne zadanie, w którym możesz odczuwać ból, nawet możesz go poszukać w tych sztywnych tkankach. Natomiast ani relaksacja poizometryczna, ani rozciąganie, ani tego typu mobilizacja nie może wywoływać bólu. Cierpliwie, ze spokojem. Było już trochę zadań na kolano, będzie trochę zadań na kolano. Myślę, że jak będziesz uczciwie i rzetelnie, regularnie pracować i wykonywać zadania, które pokazuję, to z kolanem będzie lepiej. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, jak tam praca z kolanem, czy już kiedyś tego typu była wykonywana. Tego typu zadania są coraz popularniejsze. Jak wspomniałem, kiedyś było tylko napinanie czworogłowego, tylko wzmacnianie, a teraz myślimy o różnych aspektach. Będziemy też pracowali nad czuciem, nad propriocepcją, czyli nad świadomością tego, jak się nasze kolano porusza w przestrzeni. Trochę nas zadań jeszcze czeka. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Oglądając ten kanał, śledząc ten kanał i realizując przynajmniej część tych zadań, które prezentuję, możesz naprawdę budować sprawność swojego ciała. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!